Dobrze, mili Państwo, zatem co? Kamera włączona, ready, steady, go, tak? Jedziemy, ruszamy spod hotelu. Panią tylko miniemy i jedziemy, proszę Państwa, na lotnisko. Giza Zachodnia, Kair Wschodni, taki mniej więcej będzie przekrój tej trasy. Wszystkie rzeczy są niedaleko, tak? W samochodziku. Mój Polarek na zmianę też tam może leży gdzieś z tyłu, tak? Jakbyś tam kuknęła. Tak. Też tak. Zatem żegnamy Gizę. Okolice piramid. Ja zawsze to odbiję na chwilę jeszcze w lewo, tak? W kierunku zapachy są takie, co Dziadek lubi bardzo. Koników i kameli. Auto się jeszcze bardziej w tym pyle pustynnym. Wygląda prawie jak ten Peugeot, co stał po lewo. Więc całe szczęście, nie mam w tej fantazji auta gdzieś myć po drodze, jakieś myjce, bo i tak by to się cały mój wysiłek skończył niczym. Szyba jest, myślę, jak mało wiele, bo ją przed kilką wycieraczkami przetarłem, ale reszta auta jest taka, że szyby na bokach są siwe, mówiąc krótko. Tutaj byśmy nie przejechali, prawda, bo tam przychodzili raz kapciuszka, ale wczoraj na skrótem, jakśmy szli po napoje do sklepu, co nie będę jego nazwy wymieniał, bo to jest nazwa też niepolitycznie poprawna, ale żeśmy tam z skrócikiem i tu widzimy, jadą kolejne pojazdy. Panowie mają, że tak powiem, zwyczaj polewania wodą tego piachu, tego co tam nawieje, więc jak się ten piach zmiesza z wodą, się robi z tego takie fajne potem błotko. Plus taki, że nie kurzy się, no ale chodzić potem po tym to jest granie żadna frajda. W związku z tym, tu jest, widzimy, wejście do piramid, takie to boczne, co mówiłem tam 2 tygodnie temu na nagraniu. Nie nie główne, ale też tu turysty tędy wchodzą. Panowie oczywiście nas tutaj atakują równiście oczywiście. Więc tu jest nasza knajpka po prawo, Abu Shakra, niedźwiadku, z poprzedniego razu. Tak, i tam taras. I tam po lewo, gdzie jest Pyramid Valley, jest nasz taras. No, gdybym ja wiedział, to bym ten hotel jednak wybrał, nie ukrywam, niedźwiedź, na dzisiejszy nocleg, wczorajszy dzisiejszy nocleg. Ale że nie wiedziałem, to wybrałem ten, który wybrałem i był taki lekko, powiedziałbym, no, budżetowy, mocno bym powiedział, tak, żeby nie powiedzieć spełniasty. W związku z tym, to jeszcze może kiedy indziej do tematu wrócimy. A tu Shakira przechodzi jakaś jedna, poczekaj. Dobrze, a my tutaj jedziemy tędy. Pan rączką machał policmeister, że można jechać, więc tak żeśmy uczynili. Chłopiec z suwenirami chodzi. Inny chłopiec na rowerze jedzie. Dziadek mówił przed wyjściem, że się bardzo cieszy, że będziemy przez Kair znowu jechali, bo on już się stęsknił za tym tu ruchem miejskim. Wczoraj było tak tylko na smak troszeczkę. Fakt, że właśnie dodajmy, wczoraj poszli sobie po zakupy na wyjazd rzeczy, bo chcieliśmy głównie kupić soki mango, bo soki mango mają faktycznie wyśmienite, aczkolwiek jednej marki specyficznej. My żeśmy nabyli sztuk 8 czy 9 litrowych. Dzięki czemu nasze walizki ważą teraz dokładnie tyle, ile powinny, czyli po 23 kg, a były w lekkiej niedowadze, jak leciały do Egiptu. No ale nie o tym chciałem o tym, że idąc tam do tego sklepu Fuj, co tam nie będę nazwy wymieniał, ale z R na końcu, bo tylko taki tutaj w tym Egipcie, w tym Kairze istnieje, oszonka nie ma niestety. Idąc, wracając, to było, nie wiem, 2 kilosy w każdą stronę chyba, czy jakoś tak przynajmniej, no to był lekki hardcore, żeby przejść przez to tutaj, bo chodniki faktycznie były dość, że tak powiem, w stanie rozpadu, tudzież zaniku. Panowie jeździli, kierowcy, wieczorową porą, oczywiście bez świateł. Ja miałem nasze siatki odblaskowe, takie te w miarę, te wiecie, słuszne, prawda, wiadomo, wiemy jakiej firmy naszej oszonkowej, więc to nas przynajmniej z tych ciemności egipskich wyróżniało, tak, natomiast no, generalnie był lekki hardcore. Ja teraz się musiałem gdzieś w prawo pojechać, prawda, i nawrócić muszę, bo nie ma innej opcji. No, tyle pamiętamy z poprzedniego razu, akurat nic nie jedzie, więc dawaj. Za panem policjantem, nomen pojedziemy. No teraz jest taka godzina dochodzi 11, tak? Więc widzimy w miarę spokojnie, bo naród jest na piramidach, ten turystyczny naród, handlowy naród jeszcze odsypia albo się zbiera siły. Musi na turystów rzucić, jak oni wyjdą z tych piramid, więc tu jest na razie widzimy jeszcze spoko, a jest dzisiaj wtorek, przypomnijmy. Dzień Pański, 31 października, więc dzień roboczy, dzień tygodnia i dla nich, i dla nas. Zobaczymy, jak będzie wyglądał przejazd przez miasto, że tak powiem, w dalszych tutaj rewirach.
natomiast miejmy nadzieję, że nie będzie jakoś za specjalnie to tutaj, że tak powiem, zasrane ruchem samochodowym. Na razie to wygląda bardzo przyzwoicie. Mówiąc do godzin wieczornych, to wręcz pusto bym powiedział, że tu jest ruch znikomy. A widzicie, chłopiec rower przepycha pod płotem, no po co ma jechać dookoła? Rower po to ma koła, żeby go pod płotem przepychać, a nie nim jeździć. Więc objechał, miałby więcej ruchu, ale nie po co. No lepiej go pod płotem przepychać. Więc my zaraz wam się pokażemy, gdzieśmy szli, bo tutaj właśnie dojeżdżamy do tego skrętu, co żeśmy właśnie przed chwilką wyjechali. Tylko że oczywiście się nie dało tutaj w lewo skręcić, dlatego była nawrotka. No ale myśmy przeszli tutaj przez tą wysepkę tutaj środkiem. O, więc to jest mniej więcej ta wysokość tego naszego tutaj skrzyżowania. Więc tutaj za chwilkę będzie przejście takie, powiedzmy, nieoznaczone za bardzo. Tutaj było tak. Więc żeśmy sobie przeszli na drugą stronę ulicy, na prawo, tak koło tego pana od opon. I żeśmy tutaj cały ten czas prawym brzegiem ulicy szli w kierunku tego sklepu, co ma R na końcu. No i tutaj właśnie widzimy, no to tak wygląda. No, auta są parkowane w wielu miejscach, więc blokują chodnik. W innych miejscach chodnika nie ma. Teraz już jest jasno, więc widać coś mniej więcej. Wtedy było ciemno, a jeszcze było weselej, bo w tej części nie było prądu. Prąd się wyłączył na godzinę czy dwie, zwyczajem egipskim, więc było ciemności egipskie zgodnie z słynnym porzekadłem. Tak więc no było podwójnie ciekawie. Ale daliśmy radę, To oczywiście tam niedźwiadka wszyscy zaczepiali, że Shakira, tam i starsi, i młodsi, i dzieci. My tu już prawo, czy jeszcze kawałek niedźwiedź? Chyba tutaj, tak, przed wiaduktem, tak, to jest tutaj ten skręt. Mój ulubiony, tak, dokładnie tak. Więc było Shakira. Nie było Lucky Man, a to do mnie było Lucky Man, tak? Że to nie było takie szczęście, no by się z niedziadkiem trochę pojeździć, to by zobaczyli jaki Lucky, białą tak? chciałeś, tak? Tak, tą białą równoległą żabuchę do tej żółtej, bo ta żółta jest w remoncie, bo tam te panie jeszcze wiadukty tam. A poza tą żeśmy białą wracali na nasze pierwsze mieszkanie kairskie, wtedy z piramid, i się udało przeżyć. Tam tylko w dalszej części będziemy musieli inaczej do tej żółtej po lewo dojechać, niż żeśmy zrobili pierwotnie, tak jak on wczoraj pokazywał, tam taką nawrotkę jakąś pokazywał, fajną, śmieszną, więc z niej skorzystamy. A póki co tniemy na wprost, rozumiem, tutaj. Nie, no to w ogóle pusto jest, na razie jest pusto, to chciałem zauważyć. Wręcz nie ma w ogóle samochodów na ulicy prawie, że. No bo on jest dalej uparty, że jak on sobie tak jakby zaraz doliczy, że będzie szybciej po naszemu, to się przyłączy. To taki algorytm po prostu, no co mu zrobisz? On na razie ci twierdzi, że będzie szybciej pojechać po jego, nawet nawracając z naszej drogi, a za moment mu przejdzie. Żeśmy kiedy przeszliśmy, chcieli taką opcję, żeśmy jechali zasłaną do Luksoru, tak? On nas chciał inną drogą puścić i namawiał tam, prawda, namiętnie długi czas, aż się poddał, więc... Tu przynajmniej widzimy właśnie też ciekawostkę, no bo jest taka długa i szeroka aleja prowadząca przez całą Gizę. To jest miasto osobne, Giza, jak już mówiłem parę razy na wcześniejszych odcinkach. No i się ciągną wzdłuż budynki wielopoziomowe. Myślę, że one tam mają po 10-15 pięter, jakby policzyć, niewiele może policzyć, ma lepsze, młodsze oczy. I one się ciągną jednym takim zwartym murem praktycznie. No, wygląda to, że powiem, dość cywilizowanie jak na warunki kairskie, egipskie, natomiast ja bym tu chciał mieszkać. Pan się widzimy w ogóle nie przejął, że tu jadę, więc nacierał równo. Wygląda to tak dość, że tak powiem, wszystko mówię, mroczno, ale dlatego też zobaczmy, że jak takie te samochody też są całe mroczne, takie obkurzone, jak i nasze, prawda? Ten piach tu się wszędzie wdziera z tej pustyni, więc to powoduje też, że to takie wszystko brudne jest, no bo jest brudne de facto, tym piachem przykurzone. Nikt tego nie sprząta, no bo jak? Tak, tutaj widzę faktycznie jest ruch, ja muszę trochę się z tej wsi egipskiej przełączyć na Kair, bo tu widzę faktycznie jest poziom różnego cwaniactwa i chamstwa odpowiedni. No, pani mi jeszcze tu weszła, prawda, sobie, tak, by jej po laczkach nie przejechać. Więc mili Państwo, Giza w całej okazałości we wtorkowy dzień o godzinie 11. Widzimy nawrotka słynna oczywiście jest tutaj, kairska. I oczywiście, jak żeśmy okazji wcześniej, prawda, są
nominalnie 3 pasy, ale 4 jadą, tak, bo tak. My tak babcia krótko, żeby nie przychodzili jak ta pani, nie tego, nie ryzykownie. No tak, że się powiedz, nie łazili, myśmy robili strzałę dziadku, prawda? Bo w porach strzała była lekko przerywana, żeby tam lekko zwolnić, żeby tempo strzały było dopasowane do tempa przejeżdżających samochodów, ale nie było takiego sobie chodzenia po jezdni, prawda? Jak pani na luzaka. On już dalej jeszcze uparcie sądzi swoje, ale my mamy jeszcze kawałek, tak? Bo my musimy tam, wiesz, pamiętaj gdzie. Jakby taka kolejna żółta tam w poprzek szła, ta co była koło naszego pani mieszkania, no tam musimy przed tą żółtą poprzednią białą odbić w lewo jakoś, tak? Tam bodajże był chyba jakiś wiadukt, jak mnie pamięć nie myli, więc jakoś tam musimy pod tym wiaduktem prawdopodobnie chyba jakąś akcję zrobić. A póki co no wprost. Widzimy jakąś kładkę, tudzież wiadukty, tudzież tory. Chyba ulica Góra jakaś, nie prawda? Tak sądzę. Pan jedzie jakby kurde nie wiedział, jak ma jechać. Czy w prawo, czy w lewo. No. Ja już mówiłem, to nie jest moje chamstwo, że tak pani przejechałem prawie po laczkach i jej nie puściłem i pani też nie puszczę. Tylko dlatego tu generalnie nikt nie staje praktycznie. A jak się wykazał polską gościnnością i dał po hamulcach, to by się to pewnie skończyło tym, że ktoś by mi w bagażniku zaparkował samochód, bo się mojego manewru nie spodziewał za bardzo, więc dlatego ja się musiałem tutaj pod ich dynamikę jazdy, że tak powiem, dostosować, dlatego proszę nie mieć tego mi za złe, ale jadę po chamsku, ale zgodnie z obowiązującymi tu normalni. Mimo że w normalnych warunkach może bym bardziej chciał puścić jedną czy drugą panią, ale niestety tutaj nie jest to pomysłem najlepszym. A nie widzisz, pan z roweru seksownie zsiadł nawet, mimo że nie ma pasów, to z roweru zsiadł. A u nas na pasach na rowerze jadą, widzisz? Jaka tu logika niedźwiedź w tym wszystkim? Nie ma logiki. Dobrze, co tu się dzieje? No dobrze, bo ja tu już prawie i tak stanąłem, no to panią tą zakamuflowaną puściłem, tak? Tu mi się właśnie ten pan jeden wciska z lewej, drugi pan się wciska z prawej, ten pan, zobaczmy, z lewej wiezie sobie jakieś blachy, czy coś tam na dachu. No nie wiem, zobaczcie, rzeczywiście bidaki, bo ja tutaj, że tak powiem, zacząłem pana wyprzedzać. O, tutaj jedziemy pod prąd, o! Ale to niewinny ruch był. Ja na ten wiadukt się nie, prawda, muszę oczywiście tutaj zakładam wtrądolić. O, tu się lekko widzimy ruch sortuje na lewo, na prawo, na tych co na wiadukt i na tych co nie chcą na wiadukt. Ma taką gibkę, prawda? Ten wiadukt zrobi taki wygibek lekki. No tak się można było spodziewać, że ten za tego wiedzie. O, ten jedzie z kolei sobie nie nerwowo, ale się naprawdę pasję tak. On wiedział, że tu będzie tak, ten pas szedł, to się tak ustawił. Jest sobie mężczyzna z rowerem, może chłopiec nawet nie mężczyzna, to też jest sobie mężczyzna, chłopiec, młody mężczyzna, tak? Z rowerem. A ten dalej chce zawracać, tak? Mówisz z uporem tak zwanego maniaka, jak powiem po polsku. Ładnie, no co zrobić, no widzisz. Napisz do tego jak mu tam od Google'a. Trzeba aplikację wadliwą. Poprawimy. Mamy, mi Państwo, kolejną ładną perspektywę na ulicę wzdłuż Szerza, czy się Gizy. A pan, tak, oczywiście widzisz.
widzieliśmy. No to trzeba patrzeć, wiecie, w lusterka i kątem oka też patrzeć, co tam pacjent z boku próbuje robić, jakby jego intencje przewidywać, bo czasami idzie poznać już zamysł współkierującego, nim ten jego pomysł zostanie wykonany. Przepraszam, troszkę tutaj mi się pan Nilniewo zhamował mi się lekko. Czyli my musimy w tą Terezę coś Escobar z Zamieszka robić, tak? Widzisz tą ulicę przed tą żółtą? Znaczy nie, to jest ta ostatnia przed żółtą, tak? To my ją musimy w lewo jakoś odbić, tak by wynikało chyba. W lewo to nie odbijesz, żeby już nawrócić. Chyba, że wcześniej. Zaraz ja spojrzę, bo tutaj na razie mam moment lekkiej kumulacji wydarzeń. Tak. A czy to było, to tak było? To było z nawrotką, on tam mówił z nawrotką, tak? Ten cały Google wczoraj pokazywał. Pokaż mi tak delikatnie rączkę tutaj tego jest, to spojrzę. To się nie da, kurwa, to się nie da. Widzicie, tu akurat znowu... Czekaj chwilkę, podtrzymaj niedźwiadku drogi. Nie, to chyba, że jakoś taką pomniejszą się dało w lewo skręcić, zobaczymy. Byłoby jeszcze lepiej. A zaraz coś tu pomyślimy, dziadek, dobrze? Zaraz pomyślimy. A, coś wymyślimy. W każdym razie pojedziemy do tej żółtej grubej, do tej białej grubej, którą ci pokazuje, że w prawo i postanę zrobimy nawrotkę, tak? I koło mieszkania, tak. i koło naszego mieszkania wjedziemy w tą ulicę właściwą, tak? Więc dobrze, to jest... No, na razie sprawnie ta jazda idzie odpukać. Polonez, proszę Państwa. Polonez, czerwoniutki Polonez nam widzimy tutaj nawijał. Nie wiem, czy było go widać. Myślę, że było go widać. Przez chwilę co prawda, ale było go widać. Jeden ten tu, a ten tu, no to jest... No i każdy się jakby się ściska niejako, bo to, że jeden tu, to jeszcze by tam było powiedzmy pół biedy. Gorzej, że my są w kleszczach. Tak jak w tej chwili też dalej kleszcze trwają. Że te kleszcze będzie kiedy przerwać, bo teraz będę musiał tutaj jakiemuś panu... O, tak wjadę po prostu tutaj, o, tutaj wjadę, o. Ale z kolei tuk-tuk, prawda? Tuk-tuk ma większą, tak powiem, większy luz w łydkach, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, a wynika cały z tego, bo jest checkpoint policyjny taki, tak? Panowie tutaj losowo, randomowo. A myślałem, że to pan niewidomy sobie wsiadał do samochodu, do kierownicy, ale nie, bo miał tylko taką miał... Masz polonez. O właśnie, mamy polonez, ja może zwolnię tę okazję. Proszę Państwa, zobaczmy, polonez, nie wiem jaki to rocznik, jak się ktoś zna, to może niech tutaj się wypowie. Miał z tyłu szybkę, czy nie miał z tyłu szybkiej? Tutaj takiej, tej, wiesz... Nie, tak nie ma. No tam jest to zabytek wielki. Nie, no to w Lutubowskiej, że on jeszcze jeździ. Nie, tu szybki nie ma faktycznie z tyłu, natomiast przód miał taki jakby współcześniejszy, taki jak były te w latach 10. polonezy. No nie wiem. Na ile ja się znam, ale mówię, ja się na tym nie znam, więc podziwiajcie poloneza. Jak ktoś się zna, to niech spróbuje może w podpisie napisać, jaki to jest rocznik mniej więcej, circa about. No to może być za wersja eksportowa. Mówię, o co chodzi, że ten przód ma taki, prawda, już taki współcześniejszy, prawda? Chyba, nie ma taki... Jakiś taki dziwny jest. No taki dziwny. Dobra, my w każdym razie Jadek dojechali do tej białej grubej. Tak. Albo nawóz tak jak traktor i pojadę jakąś uliczką tutaj tego, co może być opcją ciekawą. Tak zrobimy. Zrobimy małą innovation, proszę pani. I jakąś taką główniejszą, a potem odbijemy w prawo, wiesz? Będzie szybciej niż tutaj tam nawijać. O. Teraz tu by jakąś taką pasowało mi. Pokażę dziadku, jakie to są te ulice. No dobrze. Tak maj też tą komórką na przykład, jakbyśmy
Nie, to nie jest dobra ulica. Właśnie na tym rzecz polega, to nie jest dobra ulica. Dobra, przepraszam Państwa. Mały w tył zwrot robimy, ale to zaraz naprawimy to. Patrzcie sobie na ładne samochody przy okazji. Zaparkowane. O dziwo, tyłem do... I jedzie sobie chłopiec na rowerku. Tak. Pokażę jakiś dziadek na chwileczkę tutaj. Dobrze, to my tu w tą listę pojedziemy. Aha. Nie zauważyłem chopka. Na szczęście wolno jechałem. On mówi dalej uparcie, no to pomocy będzie... A, już się coś przełączył, tak? Jakby? No nie wiem, no to częściowo, bo znowu będzie nas do dołu kierował. Przełączył. Jakby pokazałbyś tak na dłużej niż sekundę, to ja bym zobaczył dobrze, ale my chcemy przez most. Tu na razie jest dobrze, jedziemy prosto na rzekę, tak? A dalej to sobie poradzimy, dobrze. Czyli tak się trzymaj. Jakiś Cadillac dyplomatyczny pojechał. Że się nie mylę. To wygląda, że jedziemy pod prąd, ale to tylko tak wygląda, mili Państwo. Nie przejmujcie się tym, jedziemy dobrze. Prawilnie. O, jaki ładny Chevrolet amerykański tutaj po prawej stronie zaparkowany. Jakiś chyba Caprice we wczesnej wersji, mam wrażenie. Taki jak policja jeździła w Stanach. Jeździ dalej oczywiście, tylko że w nowszych modelach. My rozumiem jeszcze dalej. Tak. To jeszcze nie jest ta ulica, tak? Chyba nie. Dobrze. Tak, to jest ta główna ulica, dobrze. No i teraz odbijamy w prawo, mili Państwo, i tniemy na wprost. Na rzekę, na Nil. Tu za chwilę poczekamy, puścimy panie jeszcze. Tych panów też puścimy, młodych, no niech idą już. Co mnie tam to kosztuje? Chwilę poczekamy dłużej. O! Dobra. Aha, tutaj fajnie, że pan motorkiem podjechał z prawej strony. No i co? I jedziemy dalej. Dalej będzie ten, pamiętaj, za moment ten taki słynny, no ten wesoły wiadukt, tak, żeby nas tam pokierowało w dobrym kierunku. Dobrze, damy radę. Tak, to jest checkpointik. I dlatego to przewężenie tutaj seksownie spowalnia całą zabawę. Niektóre checkpointiki policji są lotne, więc jakby się znajdują w takich miejscach, gdzie przeważnie ich nie ma, czy nie są jakby permanentne, może tak leżą powiedzieć bardziej. Tam gdzieś nasze metro, zobacz, jedzie. To jest stacja metro Giza, gdzieś tam w prawej ulicy. Tu na prawo się odbijało do naszego hotelu. No i teraz właśnie tu się czasami pogubić na moment na tych rozjazdach. A przy każdym podejściu żeśmy zawsze coś tam nabroili, albo żeśmy pojechali inaczej niż żeśmy mieli w planie. Aczkolwiek nie, ja pokażę teraz tym wiaduktem, to powiem na wprost, bo ostatnio właśnie chciałem w lewo odbić, jak żeśmy jechali do Aleksandrii. I pojechałem na wiadukt i wiadukt mnie wrzucił na rzekę. Tak, żeśmy robili nawrotkę, tak, więc jedziemy na wprost, zgadza się, dobrze. Wiecie, więc z mojej demencji coś się udało przypomnieć nawet. Więc jedziemy na wprost. Za moment, jak dojedziemy szczęśliwie do rzeki, to wyjedziemy z Gizy, czyli lewobrzeżnej części metropolii, i wjedziemy oficjalnie do Kairu, prawobrzeżnej części metropolii. Jak już mówiłem,
wcześniej, to tak podobnie jest jak w Budapeszcie. Jest Buda i Pest, są dwie części i tutaj jest dokładnie analogicznie. Rzeka dzieli te dwa byty na dwie części. My robimy prosto, dziadku. Paluszka obniżyła troszeczkę, nawet widział, co ty masz na tej nawigacji. Tak, tylko mówię właśnie, widzisz, co się dzieje, tak? A tu jeszcze widzimy, pan napierał dynamicznie, o, i teraz git. Teraz jest git. Zdarza się pojechali wreszcie pierwszy raz tak jak chciałem, żebyśmy pojechali. Bo poprzednie razy żeśmy zawsze coś tam porobili wbrew. Ważne jest, że uwaga, za moment będzie rzeka, mili Państwo, która, jak się ta rzeka w Niewiadku nazywa, bo taka coś cicha. Wisła. Wisła. No nie, Wisła się nie nazywa, to jest poprawna odpowiedź, to jest Odra, rzeka Odra to jest. No W właśnie. Niewiadku rzeka Odra to jest tutaj płynie, a nie Wisła. Wisła płynie w Warszawie. Nie, to się sobie robimy jaja z Niedziadkiem, oczywiście jest to Nil, uwaga, żeśmy jechali przez pierwszą dilatację i proszę Państwa, jest most na Nilu. W lewą stronę jest wieża, na której byliśmy i dalej wyspa, na której się znajduje polska ambasada, w której żeśmy głosowali ponad już 2 tygodnie temu, to czas leci szybko, a my w tej chwili, Niedziadku, tniemy dalej na wprost. No oczywiście takie głupoty coś opowiada, tak. Więc nam pomaga tak, że po prostu szok w trampach. Ja się postaram tutaj bardziej na prawo, w stronę przesunąć, bo tam generalnie następuje nawrotka gdzieś, widzę tutaj. Tu jest takie rądko z nawrotką. No nieważne. Ważne jest, że panowie mrugają, kierunek wykazują lewy skrętu. Pokazują jakikolwiek. Tak, to jest tak już postęp, trzeba to uznać, przyznać i docenić. Że pokazują cokolwiek. No i co? Kupa. Skutra. Mamy czas, więc się nie śpieszymy, mieli Państwo. 11:20, więc 20 minut jedziemy, tak? Nam troszkę więcej. Minimalnie żeśmy ruszyli chwilę przed 11 spod naszego hotelu. No i jedź, Ryszard, no. A bo tu jest nawrotka Niedźwiadku, wiesz, to właśnie to jest to, że tam ci, co są tu stoją po naszej prawej stronie, to oni się formalnie będą do nawrotki czaić. Zresztą Państwo, proszę spojrzeć na te samochody, jak one są seksownie, niektóre mają drzwi porysowane, nawet powgniatane niektóre bardziej, takie, te rysy są głębsiejsze. No przy takim stylu jazdy, jaki tu panuje, to się faktycznie musi dziać, to nie ma opcji, żeby oni tutaj się nie obcierali. Statystycznie rzecz u nas nie ma takiej opcji, żeby to się nie wydarzyło. A mogliśmy na taką jakby drugą wysepkę wjechali, tak? Chciałbyś troszkę się odjeść, tak, żebyśmy zobaczyli większy plan. My musimy tu dojechać, bo jedziemy prosto i tu pojedziemy w lewo po prostu, tak? Tak. To i już dalej już widzę, będzie nas prowadził tak jak my chcemy, że nas poprowadził. Tu na razie jeszcze widzę na jakieś Salem Street, tak? Będziemy tam odjechali. I się coś tylko skurkowało, proszę Państwa. Tutaj jest jakieś przynajmniej zakładamy skrzyżowanie, czy na pewno skrzyżowanie i widzę kątem oka tam pana policjanta, No tak który ruchem kieruje, więc siłą rzeczy kierując jakby tutaj będą wprowadzane niby, że zaburzy ten chaos, który panuje.
i powoduje, że się dlatego tu jest zblokowało, bo nas zatrzymał, tak? Tu zaraz ruszymy, mam wrażenie, bo tak, bo skończył się tutaj ruch z boku z ulicy Prostopadłej i teraz jedziemy i my i tamci przeciwka, widzimy, ruszyli, więc jak gdzieś ktoś u nas nie wpierdzieli, ani my w kogoś, to będzie dobrze. Widzę, cały czas uważam. Tak uważam, jak ja w Warszawie nigdy nie uważam niedźwiadków podczas jazdy. Nie gadasz non stop, więc nie wiem jak uważasz. No, to gadanie, wiesz, jakby jest po to, żeby bardziej uważać niedźwiadków. Niedźwiadek jest tutaj nasz drugi kierowca, pilnujący wszelkich cnót prawnego kierowania po Kairze, więc dobrze jest, niedźwiadku. Damy radę. On tu dalej mówi zjedź w prawo, tak? A my mówimy, że daj nam spokój, tak? Jedziemy prosto. No i dobrze, niedźwiadku. Tam ładny jeep po prawej stronie. Takich na prowincji nie było. Co by świadczyło tylko o tym, że jednak no, w Kairze, jak to w stolicy kraju, no to nawet logiczne, wszędzie tak chyba jest. Bardziej majętni ludzie mieszkają. Tu jest i więcej też tutaj, jakby ma się, więc... Aczkolwiek jak wyglądają te mieszkania w tych blokach na górze, że tu w tej chwili widzimy, to ja nawet sobie nie potrafię wyobrazić. Bo mam silne obawy, jak to wygląda. Aczkolwiek no, dowód tego mieszkania z pierwszego naszego typu noclegu, tak? Z pobytu w Kairze na przyjeździe był taki, że budynek wyglądał z zewnątrz, no tak jak wyglądał, żeby nie powiedzieć, że wyglądał z dupy, a mieszkanie było, prawda, całkiem sympatyczne, tak? Klatka była też taki no wczesny PRL, powiedzmy, a w mieszkaniu było bardzo ładnie, było funkcjonalnie, no jakość wykonania była jaka była, no ale generalnie było to czysto, schludnie. Fajnie, w związku z tym, no można, tak? No ja widzę, że on tu mnie dlatego ja się tu już tam tak delikatnie, wiesz, tutaj się pcham, napieram delikatnie, bo właśnie pani tak jedzie, no to co zrobisz? No. A ty powiedziałeś, że pani tak jedzie, bo ja tutaj szowinistycznie, prawda, krytykuję jazdę pani w Kairze, to ty powiedziałaś jako pani, jako kobieta powiedziałaś, tak? Pani tak jechała. Nie wiadomo jak. No właśnie. Zmieniłem pas na lewy, się Mercedes tutaj wpycha. Ten se siedzi, nie wiem po co tu siedzi, żeby mógł po laczkach przejechać. Taka ma być chyba, tego rozumiem, idea. Albo się nie haluje spalinami, jest poziom asfaltu lepsze stężenie jest tych spalin. Może o to chodzi, że bardziej tego tak podchodzi. On pewnie dlatego też myślę, próbuje bokiem, że może tam jest, wiesz, jakiś korek przynajmniej większy, no bo pojedźmy klasycznie. Tak, no myślę, że tak. Jaka z tego wynika, myślę, historia. Tam tylko zobacz, jaki pan napakowany na billboardzie. Jaki wczesny Van Damme. Coś tam jest nagryzdane. Jakaś się siłka, mam wrażenie, reklamuje prawdopodobnie. Tak, jakiś H2O Gym, prawdopodobnie tam jest, jest, tak, jest coś tam. No dobra, co tutaj się dzieje? Skąd ten tutaj taki, no jakiś tam rądko jest znowu kolejne, ta jest lewostka, niedźwiadek, wiesz. No, już odkryliśmy tajemnicę, czemu tu jest taki syf. A to może ja bym się zaczął coś tam, jakiś pas przemieszczać środkowy, co? No nie musi być takie proste wcale, bo niby jest zakaz faktycznie nawrotki, tak? Ale to zakaz nawrotki jest absolutnie, a nie skrętu w lewo, tak? Więc jakby no jedno drugiemu nie przeszkadza i nie wyklucza, prawda?
Czy ja o ile dobrze pamiętam, to przy tym znaku ani nie wolno zawracać, ani skręcać w lewo. Nie wiem, no, ja widzę znak, jak Państwo też ten znak chyba jeszcze widzą, tak? Widzą Zawsze Państwo. jest inaczej, że jak jest zakaz skrętu albo odwrotnie. Właśnie, no właśnie mi się to wydaje, że w lewo można, a nie można nawrócić. Jakbyś miał zakaz skrętu w lewo, to by się mogła ani skręcić, ani tak mi się wydaje. Tak, zakaz. Jakby jest, to tak, takie między jak jest z zakazem zatrzymywania się i parkowania, tak? Że zakaz postoju, tak? No, że zakaz postoju nie musi oznaczać zakazu. Skrętu w lewo. Znaczy ten. No się to jest tak, dobrze mówiłem. Jest zakaz zatrzymywania się i postoju, tak? Zatrzymać się można, ale nie można postojować, tak? Nawrócił się Popina na naszą drogę. No bo już na tyleśmy daleko zajechali, widać już zwątpił, że nas przekona na cokolwiek innego. No. Znaczy tu też, przepraszam, tak, pan mundurowy stoi, to dlatego też tak tutaj wygląda, bo zaraz pojedziemy, o właśnie widzimy. Pan rączką macha, jedź ta, no ale to niech pomacha na tamtego, co mu skręca, że on w tym jechaniu przeszkadza skutecznie. Pan też ma kierunkowskazać, chcesz będzie skręcał w lewo. Tak, bo pan z prawego pasa będzie tutaj. Ja oczywiście sobie, no trzeba przyznać, z całą szczęścią się sfrajerowałem, bo się wsadziłem na ten pas lewy, mimo że ja nie skręcający jestem. No, trzeba przyznać, że jednak jeszcze poziom mój mistrzostwa sportowego w jazdy w Egipcie jest po Kairze jest jaki jest. Szału nie ma, ale to myślę, że widzowie wybaczą. No jeszcze pan, prawda, tu chodzi, sprzedaje coś, prawda? No dobrze. Tak jakby się udało. Jedziemy na wprost. Cairo Airport się pokazał, to już jest też dobry znak, że mamy Cairo Airport. Panowie mundurowi też stoją. Zwróćcie mieli Państwo uwagę, że tu nie ma w ogóle świateł. To ja nie widziałem się to, chyba że mało uważnie patrzę, bo się tak skupiam bardziej na poziomie asfaltu, na dziurach, chopkach i na samochodach, a nie na tym, co nad jezdnią. Nie były ukrywam. tam przy tym muzeum. No tak, to tam pojedyncze były jakieś egzemplarze, tak? Gdzieś tam stricte centrum, ale tak granie tu widzimy, tu się jedzie, są rądka bezkolizyjne zawrotki, tak? Bądź w porywach, jak jest jakaś chęć, żeby to nad tym zapanować, to tam stają panowie mundurowi, tak? I ręcznie ruchem sterują. Więc jakby nie ma innej formy sterowania ruchem, tak? To chciałem powiedzieć. Naokoło powiedziałem. Było tak naprawdę fajnie ciemno w tej dolince, jakbyśmy tam jechali wieczorową porą. No i tu idziemy za momencik, gdzie tylko drogi gdzieś wbijali w lewo, prawda? No za 1 kilometr. No to na warunki egipskie to jest za chwilkę. Ale właśnie, z prawego pasa właśnie ważny jest szczegół. U Ciebie pokazany jest na Twojej mapce. Nie wiem, bo te drogi tutaj wygląda na jedną, ja tu mam na mapie. A czy wiesz, to już ja się będę martwił, jak to powiedzieć, ale chodzi o to, że mapa pokazuje, że jest formalnie jakaś taka nawrotka prawego pasa, tak? Czyli nie, że z lewego, tylko muszę gdzieś tej sprawy marki, tak, czaić. A jak będzie w praktyce, to oczywiście masz rację. Zobaczymy, bo tutaj może być różnie. W teorii powinna, bo to prawy pas zawsze myślę, pas, ten, który jedzie do miasta, jedzie bez kolizji. Aż tutaj co tu się dzieje? Skręcają w lewo, tak faktycznie jak skręcają w lewo. No czyli dobra, czyli faktycznie nie ma co tu się za bardzo czaić, tylko trzeba pojechać jak lokalsi faktycznie i już, tak? Dobrze, proszę Państwa, tylko tu jest jakieś bruzdy seksowne. Za 500 metrów Tak. na rundzie pierwszy zjazd.
zresztą no, kształtem to odpowiadało nie, prawda? Temu co było narysowane. Tu jest to rondo, Tak. teoretycznie. Czy nie, ta runda będzie za 400. No, takie, dobra, dobrze. To już jakby zmniejszało to. Ważne, żeśmy tu ładnie sobie zjechali. Na wprost, mili Państwo, widać wzgórze, a na wzgórzu widać co? Cytadelę kairską wraz tam z meczetami, które tam się znajdują. Już nie pamiętam nazw tych meczetów, ale jak ktoś bardzo mnie chciał, to sobie na Google spojrzy, sobie wyczyta. Tu. Tam na wprost, no Państwa na wprost, tak? W kamerze na Mówię, że wprost. na Tak. rondzie. A, Ty mówisz o narodzie, a my tak, my jedziemy ci dalej na wprost, to tak jakby tutaj założyłem przez dedukcję dziadku, że my jedziemy dalej na wprost. Mój pas nie jest może najbardziej szczęśliwy do tego typu operacji, ale co zrobić? Się tutaj coś znowu No bo tam nie puszcza ich, no to... No tak, no właśnie. Się nie rusza wtedy. Się nie rusza właśnie. A pan tutaj policjant jeden zablokował, drugi puścił. O, i teraz widzimy poszło. Jak woda w WC, jak się spłuczkę tam odpala, to wtedy też ładnie wszystko idzie. No dobrze, idziemy, więc my idziemy prosto, żeby jakiś gamoń się z panem Majkiem nie próbował wjechać, tylko to będzie dobrze, o, nie próbował. Więc mieli Państwo, widzimy faktycznie dalej widzimy cytadelę i meczet. Pan zatrzymał. A pan widzimy tak, tu pan stał, widzimy z brzuchem i z radiotelefonem i prawda też tutaj blokował. Tu widzimy jedzie sobie Byd, to taki chiński wyrazek, tak sporo całkiem jeździ po drogach egipskich. Jedzie sobie prawda okrakiem, no bo on no logicznie w sumie sobie jedzie, No, prawda? on taki jest. No bo przynajmniej się nie pomyli, jedzie ma linię między nogami, jedzie środkiem, prawda? Tak jak ten Łazuka, co szedł, prawda, po tych torach, prawda? Znaczy ja już wtedy, rozumiem, dlaczego tu się właśnie tak jeździ środkiem, tak? No bo jesteś tak, jak ci wygodniej, bo jak O, będziesz... właśnie, jesteś jakby gotowa na każdą okoliczność, tak, no. dokładnie, tak. To się może napatoczyć. Ja też jakby tutaj się tak jakoś tak tutaj ustawię. Bo my oczywiście na wiaduk jak- chcemy wjechać. Tak. No, po prostu. Dobrze. Całkiem ładnie tą cytadelę i to wzgórze widać, ale zobaczcie Państwo, jak te kopuły są szkurzone. To z tej perspektywy ja, ślepy stary niedźwiedź, widzę, tam jest to na piachu na tych kopułach. One wyglądają tak jak nasz samochód mniej więcej po 2 tygodniach jazdy. Wszystko jest takie w tym pyle, więc siłą, że to jest takie brudne wygląda, no bo jest brudne, no nie ma wała, żeby nie było brudne, no. Mówiąc krótko. Dobrze, no ale wypadł, żebym się przemieścił. Tutaj dalej meandruje droga, my jedziemy wraz z nurtem jeziorem. Dobrze. Fantastycznie. Jedziemy z nurtem. No to mnie się słychać, mieli Państwo. Zwłaszcza jak nie gadam, to może słychać wtedy faktycznie, bo gadam to zagłuszam. Ale jest to permanentny element tła akustycznego jazdy po Kairze. Dobrze, prowadzi do nas tak jak ja bym też jechał, gdybym jechał sam. Dobrze. Aczkolwiek chyba coś... Nie, to jest cytadela, tak? To jest cytadela wszystko, tylko że... Dobrze. Do czego? No do jakiegoś skrętu. Aha, Czegoś. dobrze. Jasne. W prawo coś. Za jakiś czas. Będziemy przez taki park z kolei przejeżdżali. Park, no. Element, część tego wzgórza, tak, dokładnie, na którym jest teren zielony.
zwany szumnie parkiem. No są znaki, one pewnie mówią, że na lotnisku, tylko że mówią w takim tutaj narzeczu, że niestety niedźwiedź stary nie ogarnia tego języka. O, tam widzimy na prostą zieleń, co widzimy, to właśnie jest ten teren zielony. Jeden z nielicznych w Kairze, dodajmy na to, więc do tego, więc to jest tym bardziej wymagające zaznaczenia i pochwały. I potem już będzie jak strzała leciała ta droga. No, trzeba przyznać, mili Państwo, że teraz to już z niedźwiadkiem jest już obyte 2 niedźwiedzie po tych ponad 2 tygodniach jazdy po Egipcie. Więc już ta jazda nie robi aż takiego na nas wrażenia, aczkolwiek jeszcze robi. Natomiast wkurza, no niedźwiadka to wkurza, no ale to niedźwiadka wkurza, mnie nie wkurza, ja mam na to bardziej wywalone, ale ja nie o tym chciałem powiedzieć, że byśmy tutaj jechali pierwszy raz w w piątek wieczór, 13 października, w dniu przylotu, kiedy właśnie już się robiło ciemno i to był pierwszy nasz kontakt z cywilizacją kairską tutaj, no to faktycznie powiem, że to też nagrane jest, jak ktoś nie widział, to zapraszamy do tego odcinka. To robiło, no powiem otwarcie, silne wrażenie, tak? Tak prosto z samolotu w ten zgiełk i chaos wsiąść, tak, z warszawskiej, prawda, spokojnej jazdy warszawskich kierowców, kulturalnej, nienachalnej, w to wszystko wjechać, no to, a jeszcze niedźwiadek nie był tak sprawny, dodajmy, z nawigacją, jak jest w tej chwili, bo tam jeszcze paru funkcji nie odkrył wtedy, już w tej chwili ma opanowane w małym paluszku, więc było więcej też suspensu, czy w prawo, czy w lewo mamy jechać, bo ta nawigacja nam różne potem opowiadała, większe niż opowiada dzisiaj. Powtórzę, żeśmy jechali do centrum, więc jakby było trudniej nam namierzyć w tym centrum, ten punkt nas interesuje. W tej chwili jedziemy na lotnisko, więc jakby jest to bardziej oczywiste, mówiąc krótko. No i mówię, było ciemno, tak? Więc też ta ciemność przy braku latarni w wielu miejscach powodowała, że było naprawdę ciekawie. A w tej chwili luzik, no w tej chwili po prostu jedziemy. No ta będzie taka prosta, już prawie samo lotnisko, jak się nie mylę, niedźwiadek. No tak wygląda. Więc tamtego gdzieś potem musimy jakąś stację jeszcze wyhaczyć przed lotniskiem, żeby Niunia tutaj dokarmić, tak? I tyle, proszę Państwa, więc jakby no, oczywiście zostacie z nami, tak? Bo tu jeszcze chwilę została nam do tego lotniska, chodzi tylko o to, że no, już jakby takie te większe wyzwania rozjazdów mam wrażenie za sobą. Musimy na ten wiadukt. Tak, na wiadukt chcesz wjechać, gaduło jedno. Czemu nie mówisz, że jest wiadukt? To jakiś taki głupi, nie? Że nie mówisz na wiadukt, tylko mówisz skręć w lewo. Czy łatwiej by było wtedy? Prawda? Albo jak chcesz, jak nie masz na wiadukt, musisz gdzieś tam iść, no to skręć łagodnie w lewo. Takie są parę niedoróbek w tych nawigacjach. Jak tak słucham tego Mają języka szansę nawigacyjnego, jeszcze, to żeby poprawić, doskonalić. dokładnie. 10 km. Jeszcze tak, tak. Ja w sumie mówię 15. Było słychać, mamy 15 km do lotniska jeszcze, tu mówi niedźwiadek. Panu klapa lata? A temu no tak troszkę, no tak przyznajmy, ja bym tak mówię, ja tak wow, jak Szczęką blachasz szeptem. ja bym chciał połknąć to. Bajt. No, tak, jakbym chciał. I to mieli Państwo z 80 i chwalą się, że robią zdjęcia pamiątkowe dla tych, co jadą szybciej.
chciał mieć pamiątkę z Kairu, to może tu też szybciej pojechać i zostanie pewnie, nie wiem czy zostanie. Ja jadę 70, bo pamiątek nie chcę kairskich więcej. Starczą ci soczki. Starczą mi soczki, tak jest. Oczywiście, tak jest. Jest stacja Chill Out. To stacja, tam się zatrzymało. to jest stacja jakieś takie tam też jest tu na kiju inne i się widzimy, prawda, zrobiło, tak, letko. Na teoria tu gdzieś tu nie mam czerwonego. Jaki radar? Nie, mówię czerwonego nie mam, że jest zasypienie. Aha, a zasypienia nie masz. No to może nie jest takie duże, to jest takie średnie, chwilowo-przejściowe zasypienie, więc Znowu jakiś dyrygent, Tak majster, jest. klepka. tak jest. No tam za chwilę coś jakieś... No, zostanie jakieś... Nie wiem. Albo checkpoint, albo inne równie urocze. No już masz znak na lotnisku. Właśnie, jest Cairo Airport w lewo, widzisz. A ten twój, co ci mówi gaduła? 8-9 km. No i Tak. też tak mówi, że o tak. Tak, a ten mówi, no właśnie, no tak trochę mówią różnie, ale dobrze. Pozostań, mówi. Pozostań, już cały czas pozostajemy, no. Na L. No między Pardon, innymi więcej. Bridge. Oj, pan wiezie sobie na dachu płytę spliśnioną. Coś tam jest. Będzie sobie meblościankę robił z tego, albo mebel jakiś. Popsułem Lamborghini Mirafiori. No, to w ogóle służono się czasami nie psuje. Ono już powinno być tak permanentnie popsute. Ona ma tyle lat, mniej więcej, Niatku, co my we dwójkę razem. No to trudno, żeby to się nie psuło, takie Lamborghini. Teraz się psują samochody roczne, dwuletnie nierzadko, pan Marcin się powiada, prawda? Z samego faktu, że jeżdżą, a się psują. Tak więc co ty chcesz, no to takie Lamborghini stuletnie, to A tutaj widzimy sobie dziewczynka, czy chłopiec, dziewczynka, zresztą może i chłopiec, cholera wie. Sprzedaje wodę. Dziecko generalnie jakby nie było, pomijając płeć, znaczy to sprzedaje się stało, tak by nie nerwowo, nie zainteresowany tematem, plecami do ruchu. Auta jadą, widzą. Włączyła nieśmiertelność. Ale nas zobaczyło, tak? I coś by dziecko pewnie chciało, tak? Tak, $1 chciała. $1, tak? No, możemy jakiegoś funciaka wtedy dać, jak tam byśmy w podpłynkę na wierzchu, to możemy funciaka i dać w tym, jak zdążymy. W sensie moniaków? Moniaku, tam takie dwa moniaki jakieś tam wybierz tam. No ja nie wiem, które To mnie pokaż, to tutaj zobaczę. Zrobimy dobry uczynek. Popatrz, żeby tutaj się coś nie działo. No i dostała dziewczynka 2 funty. A pan po lewicy widzimy, co sprzedaje w środku? Flagi. Jakie flagi, podpowiem? Palestyńskie flagi sprzedaje. A, zobaczmy, proszę Państwa, jakie Mirafiori. U nas na stacji diagnostycznej pan jakby zobaczył takie Mirafiori, to by od razu tego, chyba aresztował takiego pacjenta. A tu Mirafiori jeździ, Mirafiori na przykład jeszcze przewóz ludzi świadczy, jakbyś się pytała. A tu jest jakiś, widzimy, syf, ogólnie się lekko muszę skupić, bo tutaj się robi tak faktycznie ciekawie, tak, bo się wiadukt robi, jak rozumiem, i na wiadukt, który ma 2 pasy, próbują wjechać, no kochani, tak, wiadukt ma 2 pasy, a 4 pasy wjeżdżały. Ja mam tu widzieć mam taki drive assist system, taki jak teraz w tych Stanach Zjednoczonych robią takie, żeby było bezobsługowo, żeby kierowca może spać w samochodzie, a samochód sam jedzie. Ja mam taką wersję taką przedprototypową taką. Uważaj, hamuj,
Olek staje. No to jest, ja wiem, Dobra. to jest wersja babcia Jagódka V3.0, ja wiem, to już nie ma Olek staje. Ja sobie tylko robię, ja żartuję sobie bardzo, dziękuję, że jesteś czujna, bo faktycznie momentami wszystko zobaczę. Zwłaszcza, że jak gadam tyle faktycznie, to jestem mniej skupiony na jeździe, więc tutaj ja absolutnie nie krytykuję, żeby tego nikt jako krytyki niedźwiadka mojego nie odebrał, tak, niedźwiadku? Z tobą na czele, prawda? Ja tylko mówię, że niedźwiadek jest czujny, że nie dość, że nawigację ma w rączce, to jeszcze pilnuje, żebym ja tu jechał dobrze i hamował właściwie. Czujny mój niedźwiadek jest. To jest skarb niedźwiadek. Po prostu tutaj, żeby się nagrało dla wszystkich oglądaczy. Tak, później wytniesz. Nie, to złośliwość jakaś jest. Sarkazm, inne, nie wiem. Tylko gorzej z tą komórkę, tak trzyma, że metami zacznie zobaczyć, to po prostu muszę tam prawie głowę, No to powiedz, to ja ci głowę pokażę, za szybę no. wystawić. Pięknie, dziadku. Dla Bardzo. siebie. No i tak będzie tak trochę. Tak, po łuku próbował, będzie troszeczkę, tak, dokładnie tak. Tak, dokładnie tak. No tu już wjeżdżamy w taką nowszą część miasta, współcześniejszą powiedziałbym. Więcej właśnie zieleni jest i troszkę jest jakby taki większy układ architektoniczny, w teorii przynajmniej, tak? Aczkolwiek to dalej jest Kair, w związku z tym tu cudów się nie ma co spodziewać. Kiedyś może jak nas tu przywieje kolejny raz, to tutaj tą część może bardziej sobie pozwiedzamy, bo wtedy nam nie starczyło czasu podczas tamtego pobytu 2 tygodnie temu. Ale na tą chwilę się musimy tym, co jest, zasycić. Ja na razie, tak jak już mówi wczoraj na spacerze, mam generalnie przesyt. Zatem jedziemy dalej po krótkiej przerwie reklamowej. Coś tu się nam z kamerą stało. Nie wiem, czy widać, to jest taka jakby troszeczkę inna architektura tej części miasta. Czy ładniejsza, to jest temat do dyskusji, ale taka pewnie, taka po lewej jest taka bardziej urbanistycznie ogarnięta. Coś tak jak na wzór Bukaresztu bym powiedział, tak? Jakaś była wizja i powstało takich samych bloków kilkanaście wzdłuż jednej ulicy, więc jakby tu tworzy takie, po lewej stronie, bo prawie dalej widzimy jest jakiś taki Meksyk, ale po lewej jest lepiej, nie wiem czy na stronę widać bardziej, bo są drzewa, pewnie może stać stadion, tak? Jest jakiś bulwar, jakaś zieleń po środku, więc to tak mówię, tak Bukaresztem zalatuje i taka jest tu taka koncepcja, mówię, planistyczna. Już tą stację tą na kolejną zjedziemy, tu już za późno. Natomiast też nie wiem, czy się nagrało na tamtym, bo nam się kamera, mówię, była w pewnym momencie wyłączona. Chciałem niedźwiedzia pochwalić małego, że tak ładnie nawiguje, taki jest czujny, bo tam chwaliłem, że czujny, że oprócz tego, że nawigację w rączkach trzyma i mówi prawo, lewo na drzewo, to jeszcze patrzy, czy ja dobrze hamuję, mówi hamuj, bo sam samochód hamuje, więc ja też hamuję, jak dziadek mi to przypomina, więc jakby tu nie taki czujny, jest naprawdę rewelacyjnym nawigatorem i wsparciem tutaj w czasie jazdy i nie opierdziela, nie panikuje, tylko merytoryczne uwagi przekazuje w porywach. Ja to mówię na poważnie, bez żadnego sarkazmu i to ja Jarząbek powiedziałem, żeby była jasność, tak? Tutaj upu dubu, niech nam żyje dziadek naszego klubu, tak? No. Myślę, że będzie nie 2 razy, żeby nie było, że tam to się nie... Zobaczymy, czy się nagrało, tak, specjalnie, tak? No. Wytnę, no. A teraz jedziemy dalej na wprost, stacji właśnie musimy znaleźć. W stacjach będzie zjedziemy, tak, nie musimy mieć pańki faktycznie. Teraz byłem w trakcie mego monologu, więc nie chciałem przerywać, rwać go i weny twórczej tracić. Ale jak będzie jakaś kolejna stacja, to już teraz skorzystamy z niej. Ale się panowie tu trochę w pasach. Prawda? Trzymają tak, no circa about, No tak. mają tendencje centrystyczne, nie wiem dlaczego, że tak do środka ich znosi. No ale jest faktycznie tak, jest jakiś, o, no ten jedzie, nie wiem czemu on tak jedzie. Tuk ma w dupie, mimo że ma cały pas po prawej, sobie mógł jechać małym pasem, to po co? Oj, nie patrz, tam było napisane, jaki był market. Nie patrz. Nie wiem. Carrefour, fuj. Dobrze było, dobrze. Omijaliśmy jak mogliśmy. Tak jest i nawet niedzielek miał nie patrzeć, nie patrzył, więc to dobrze. Też już skręcę. Tak, no naraz, tak. Ale co to książka pokazuje? No nie ma 300, aha tutaj, tak? Dobrze. Że potem to będziemy patrzyli, pamiętaj, terminal T3, dobrze, generalnie i parking tak naprawdę, mamy sobie na parking jechać
jechać w terminalu C3, a nie na sam terminal jako taki, tak? Ale to jeszcze chwilkę mamy. Na razie już prosto mam jechać cały czas, tak? No i pięknie, no, proszę Państwa, i pięknie, i fantastycznie, i się urwały pasy, po co tutaj? No coś robi i jadą za. No dobrze. No pewnie SMS-a pisze, albo sobie nawiguje. A teraz to 4. Czas wykorzystuje efektywnie w każdym bądź razie. Tu widzimy też więcej zieleni, prawda? Bo to jest Heliopolis z kolei, tak, każda okolica. To jest takie też miasto, taka dzielnia, miasto w mieście. Jakby. Z tego powstała tam wiele lat temu, jeszcze w czasach kolonialnych, z inspiracji, z pomysłu jakiegoś bardzo bogatego milionera belgijskiego pochodzenia, który tutaj w tym Kairze urzędowo miał swoje biznesy, prawda, w czasach kolonialnych, tak, widzę jak nos po lewym połuku, widzę jak tak rączką ładnie pokazywał, wiecie, żeby nie przeszkadzać w moim monologu. No i tam generalnie powstało z tym boku tego też takie ale miasteczko, taka dzielnia Wilanów, powiedzmy, no, zachowując wszystkie proporcje. I to miasteczko jakby było w tamtym czasie takim dość ekskluzywnym, no, prawda, wybijającym się jakby na tle reszty Kairu, no się potem po uzyskaniu przez Egipt niepodległości gdzieś tam ci ekspaci, ci kolonizatorzy gdzieś powyjeżdżali w cholerę, więc te budynki trafiły na ręce wtórne, gdzieś tam nastąpiła jakaś tam gdzieś ta nacjonalizacja, tak, to jest duży Fiat, proszę Państwa, tak, widzimy ładny dymi jakby jechał na węgiel prawie, że i mu tam z rury tam pociło. No i trochę ta dzielnica podpadła oczywiście na wyglądzie, ale też tam pewnie warto było kiedyś do niej sobie zajrzeć, popatrzeć jak to wygląda. Duży Fiat pojechał, osmrodził faktycznie okrutnie. Tu widzimy jakiś faraon nas żegna na Sokole, czule. No nie wiem czy czule to tam można interpretacja z tą czułością, ale stał wśród zieleni ładnej. Tu widzisz, nawet Państwo po kładce przechodzą, niedźwiadku. Nie ma ruchomych schodów? Nie ma, a przechodzą, winda chyba jest bodajże było tego, ale Pani też widzimy młody, co prawda poprzez ulicę próbuje, bo co tam gdzieś po kładce jak stare dziady chodził. No więc tak. Maltik tak. Taki pojazd w Egipcie to, proszę Państwa, rzadkość, to już musi być burżuj takim autem jeżdżący. Bo jak są jakieś takie suwate, są jakieś takie made in China, no name'y, trwają, to ojejej, to tylko w Kairze takie cuda. Dobrze, Cairo Airport nas w lewo kieruje, tak na wiadukt. Tak, na wiadukt, tak, bo tu jest właśnie ten tak, czyli ja tutaj się troszkę przetłamsuję na tą tutaj część. Nie umiem tego powiedzieć, że na wiadukt. No nie umiem. Ja wiem, że na wiadukt. No, elegan. A, jest wypożyczalni niedźwiadków. Konkurencyjnej. Też na lotnisko jedzie. Pewnie tak.
taki głupi, nie był taki głupi, jak ja podejrzewałem, że będzie głupi, no. No dobra, teraz nie wiszczę stacji faktycznie, bo tu się już robi powoli tak, że już będzie z tą stacją problem. Bo jak wiedzą, że ludzie będzie wrócić kawałek, tu była stacja na rondzie, mam wrażenie. Za 500 metrów jedź dalej prosto. Pokażę sobie na przykład taką szerszą perspektywę. Już na lotnisku prawie, tak? No to 3,3 km jeszcze. No wiesz, ale się, żeby tu była jakaś stacja, bo się boję, już nie będzie. Puszcza też powiedział, co pasem. Jakiś checkpoint jest. Tam jest stacja, tak? Nie, tak. Właśnie, chyba Tylą. niekoniecznie właśnie. Dobrze, Dalej prosto. dalej prosto, a terminale? No jeszcze 3,3 km. No to do tego, co masz Zabciu na mapie zaznaczone, to już znaczy dobrze masz zaznaczone. Wydawało mi się, że tak zaznaczam, jak chciałem, że... No, ale ja zaznaczałem tak pierwszą, więc dobrze. No i nie patrzymy na znaki, mamy być terminal 3 po pierwsze, po drugie musi być paliwo, więc i tak musimy zrobić nawrotkę, to już pomijam wszystko inne. Bo tutaj myślę, że paliwa nie kupimy, mam dziwne wrażenie. Terminal 3 Zabciu, patrzymy. Jest w prawo terminal 3, tak? Tutaj paliwa to już raczej nie będzie na pewno, więc musimy do tamtego rądka. Więc, mili Państwo, mała będzie dewiacja tutaj, proszę się nie martwić tym faktem. Bo musimy Niunia nakarmić. Nim sami się do terminalu skierujemy. Ale już są prawie na miejscu, więc ja liczyłem półtorej godziny, a żeśmy w godzinę niedziałku ładnie gdzieś zajechali, więc kultura jest po prostu na maksa. Widzisz, Oruba prosto, żeśmy tego nie widzieliśmy, Halina. Tak. Myśmy na prawo pojechali, więc ja też będę na prawo, to jest stacja na dole, mam wrażenie. A jak to tam jest stacja, gdzieś mam wrażenie. Tu jest stacja. Tu jest stacja. Chyba. Nie ma stacji. Nie ma stacji. Tutaj nie ma stacji, to niedobrze. Smaczek. Czekaj. Tam jest stacja. Jak ja mam do niej dojechać, do tej stacji? Prąd. Już wiedziała. To jest najlepsze chyba. Zaraz czekać może, wiesz, niedźwiadek? Mili Państwo, nie róbcie tego w domu, ale ja tak zrobię, jak widać. Tak, proszę Państwa, nie róbcie tego w domu, bo to jest nieładnie. Nie patrzcie dzieci, zwłaszcza młodzieży, Mituś, Lenka, ci wszyscy tam robili prawo jazdy. Tak się nie robi, tak się nie robi. Ale pojechaliśmy po Hejsku. Po Hejsku pojechaliśmy. Znaczy po Egipcie. Mili Państwo, zatankowani,
Więc teraz musimy wrócić na naszą drogę. Już tu nie będę jechał pod prąd, bo to już było przegięcie pały maksymalne, mam wrażenie, więc już nie będę aż taki tego. Więc musimy gdzieś Jadek pojechać tak, no właśnie, zobaczymy jak. Więc będzie ciekawie. Bo mi się przydało nawrotkę zrobić. Nie ukrywam w tej chwili. Pytanie, czy tak się to da, czy tam gdzieś tam za 5 km będzie raczej. On pokazuje strasznie daleko. Strasznie daleko pokazuje. A co zrobić? Jakieś rądko może będzie, co? Będzie rądko właśnie, będzie rądko. Dobrze, ja takiego zooma, że już No nie, no zobaczymy na zoomie. Bo ja Dobrze, chciałam popatrzeć. zawracamy. Żeśmy ten na pewno jechali, poznaję tutaj te okolice. Dobrze, tutaj jakoś jedziemy, tak, dobrze. To nie jest chyba tak źle, myślę. Nie jest tak źle, tutaj będzie się nawrotka możliwa. Nie jest tak źle, bo my wtedyśmy tam pojechali. Na mur beton, gówno. Wtedyśmy tam pojechaliśmy. Czyli dobrze, czyli wyglądało fajnie, ale się Nie, bo okazało, dopiero że... prosto i tam kawałek dopiero Tam wrócimy. dopiero zawrócimy, żeśmy de facto wtedy żeśmy też chyba tam dowracali, tak? Dokładnie tak. Tak mi się wydaje. Dobrze, no Kawałek do nic. nawrotki, 1,4 Nic. km. Mili Państwo, zatem zwiedzamy dalej razem. To już właśnie jest część Heliopolis, jak rozumiem. Taka tam bardziej współczesna, może mniej urokliwa, ale jest. I Mirafiori Niedźwiadek przynajmniej. No. Nie, te bloki są takie te 950 bardziej takie wyglądające po ludzku, należałoby powiedzieć. Nawet lepiej, bo tam mi pan koło oblał benzyną, bo mu się wylało, więc może przeschnie przynajmniej troszkę do... Zanim oddamy samochód, to nie będzie tak straszyło panów tych, że tam to koło tak jest. Już nie tyle jeszcze. Panu mówi, żeby full, a pan leje tak full, się zapatrzył, zamyślił, że on mnie musi już przelewało, a on jeszcze lał, więc no... To jest kolejny temat, co oni mają w głowach, czy mózg, czy może fistaszka, bo momentami tak należałoby wnioskować, że niektórzy mają fistaszki zamiast mózgów, bo mózgi wielkości fistaszków i to niestety potem właśnie się przekładają takie 210 metrów. zachowania. To tak jak napisz. Takie kici, prawda? Takie kici, dobrze, pięknie. O, Your Electric Vehicle Marketplace. No tutaj Electric to ja jakoś tego w ogóle nie widzę, tylko W Electric tych cenach paliwa, tak. Bo powiedzmy tutaj, przypomnijmy, jak ktoś nie słuchał wcześniej, w tej chwili aktualnie kosztuje benzyna złoty 30 za litr oczywiście. Diesel jest w porównywalnej cenie, aczkolwiek jest gorzej dostępny, bo z tego co widzę to osobówki jeżdżą wszystkie na benzynie, a diesel jest tylko i wyłącznie dla ciężarówek oczywiście, no i dla tych tam większych jakichś tych pick-upów ewentualnie, też nie wszystkich. a te Busików, tak? Motorówka to jednak na benzynce raczej jeździ, tak? Tam ona jakiś tam się olejek wlewa, z tego co rozumiem, bo to jest taki silnik jak był w Trabancie, mniej więcej w Wartburgu, taki wiesz, tam bez smarowania i tak dalej jest. Może nie jestem największym fachowcem, żeby to tłumaczyć, ale tak mniej więcej to działa. No i co, do tego wiaduktu się zbliżamy ponownie. Pytanie, co on tam Ci mówi, jak ten wiadukt mamy... w prawo. Może tak jeszcze kawałek odjechać. O tak, o tu w prawo, to ja wiedziałem, że w prawo i potem z redukcją w lewo i tam okej, już rozumiem, tutaj zrobimy, to mnie bardziej intryguje. Dobrze, czyli na razie jedziemy tutaj w prawo faktycznie. To co mi się wydawało, że będzie nawrotka, nie było nawrotki. Okidoki. O, Łada, proszę Państwa, Łada. Jedziemy jaka Łada. Ale ja źle pojechałem, mam wrażenie. Właśnie tak. Przez tą Ładę źle pojechały, ale potem mogliśmy naprawić sytuację. A, jeszcze co ja widzę, że chyba dopiero się wpierdzieliliśmy. Dobrze, no właśnie. Gadanie. Moje gadanie. Tak, dobrze, pokaż mi tę chwilkę. Spokojnie, zaraz tutaj sobie nawrócimy. O, jakaś zawrotka. Tak jest. No, widzę Państwo, wszystko z powodu Łady. Jedna Łada i tyle nieszczęścia, no. Pokaż mi sekundę. Ale my jedziemy sobie tą dobrą drogą? Nie jedziemy tą drogą, na drogę. No tu nam każe zawrócić.
Zwiedzamy sobie, proszę Państwa, jeszcze dzielnice podkanirskie. Ale ten nie mówi, że mamy jechać w prawo. Widzisz, to jest jego wina. Mówi w prawo? Chyba, że go wyciszyłaś go, to może tak mówi. Ja tutaj nic nie słyszałem. Bo ktoś mówił zawróć, albo je tam w prawo skręć, trzymaj się. Cokolwiek. Generalnie mamy teren lotniska, jak rozumiem, gdzieś po prawej stronie, to jest za tym płotem prawdopodobnie. Już jest taka, widzimy, nowsza dzielnia. Jeszcze nowsza od tamtej nowszej. Będzie jakiś wiadukt, czy to będzie... 4, nie no jakoś za wrotka będzie. Kurczę, no jak ja Ale ja mogę bym chciał zobaczyć kształt takie? zobaczyć tego momentami, ani Ale to powiedz mi, a nie, wiesz, mi rękę przekręcę, że no, jak to coś chyba logicznie bym chciał zobaczyć. No to powiedz. Dziękuję dziadku bardzo, ładnie pokazałaś. Pani tą rękę zabierasz, jak ja coś patrzę, no. Dobrze. Żeśmy wspólnie z dziadkiem zobaczyli, jak była nawrotka. Mieli Państwo? Jakaś będzie na Oto była cała tutaj ta wymiana zdań. Też jest jakoś dziwnie, bo pokazuje 1,7, że niby w prawo. Więc być może A jakiś pokaż na wiadukt większym będzie. zoomie w takim razie, jakbyś mogła z łaski swojej. Już człowiek go znaje. Dobrze, zobaczymy zaraz w takim razie. Jakby nie było, Saudi German Hospital tam jest po lewej stronie. Więc widzimy, ciekawa współpraca, w sensie narodowościowa w branży medycznej. Strategicznie można środek zmienić pas. No jest to jakaś może opcja praktycznie w środku. I patrzymy, gdzie tu nawrotka, proszę Państwa. 850 metrów, mówię, on pokazuje tak. Pokazuje. I wszystko przez Putina w konsekwencji, no. Się na to ładnie zapatrzyłem. Dzienna mi powiedział, że w prawo. Za 500 metrów skręć w prawo zjazd. Dobrze, już widzę nawet, gdzie mam zjeżdżać w prawo. O, i samolot startuje, proszę Państwa. Tu będzie na szpital nawrotny Skręć wskazana. w prawo zjazd. Następnie skręć w lewo na rozwidlenie. Dobrze, wszystko wiemy. Skręć w lewo na rozwidlenie. Aha, mamy jakiś wiadukt wjechać, tak? Rozumiem w tej chwili. I dojechać do tego samego miejsca, gdzie tam. Dobra, ale tak, pilnujmy w takim razie te gadułki. Ja już mniej mówię, żeby nie było, 4 km. była potem moja wina.
poznajesz nowe dzielnice rozwijającego się miasta. Jeśli byśmy pojechali tyle, byśmy kolejnego Carrefoura zobaczyli fuj. Więc no, po prostu same plusy i rzadko. Też zaraz wyjdzie na nas, to przecież znosi. To taki sprzęt znoszący. Dobrze, że jedzie przed siebie i światło się cieszymy z tego faktu. A, pojechał kuzyn Junia. Trochę czystszy, co prawda, niż nasz Muniek. Patrzmy teoretycznie. Na wiadukt tam jako tak. Tak. Nie każe zmieniać trajektorii. No teraz się trzymajmy z kolei tak naprawdę, że w lewo będę jechać. Tu się już nie chwali, prawda? Tak, tak. Tu chodzi, tam też nic nie powiedział. Czy tam miałem wyciszone, ale mówiłam w prawo. Tam mnie ta ładna tak podnieciła, że po prostu Mówisz, że nie słuchasz. co może głośniej mówi światło. Ale niedźwiadek nasz jest najlepszym nawigatorem na świecie. To podkreślmy to jeszcze raz. Mimo, że ma gadającego niedźwiedzia, ciągle pierdzieli. Gęba mu się nie zamyka. To niedźwiadek nawiguje najlepiej na świecie. Okej, tu byśmy normalnie wyjechali, gdybyśmy za poładą nie pojechali, dobrze, zgadza się, byśmy tutaj z prawego nurtu wpadali. Tam jest nasza stacja, rozumiem, gdzie żeśmy tankowali, dobrze, to też jest dobrze. Teraz tylko powiedzmy, co sobie mamy zrobić dalej. Ten lewoskręt jak mamy wykonać, to mnie intryguje. Taki jest jakiś. Na razie jeszcze prosto. 450 metrów. Dobrze, cicho, tam tu jest przewężenie, muszę zjechać. Podtrąbywały cymbały, no. Pokażę jak tutaj, dobrze. Okej. Za 300 metrów skręć łagodnie w lewo. Cała droga skręca w lewo. Proszę, są te znaki, jak widzę. Proszę pani, Cairo Airport widać po lewo? Oczywiście to moja dobra, że tutaj. Tak. Dobrze, to jedziemy tu w lewo w takim razie łagodnie. Z całym ruchem jedziemy. Łagodnie w lewo. Za 400 metrów skręć w prawo zjazd. Można nawigę zrobić, tak? Tak, jakąś działkę. Cudownie. Tak, w prawo jest znak. Skręć w prawo zjazd. Pięknie. Ale fakt, że są takie ślimaki, proszę Państwa, że się można pociąć. Skręć w prawo na rozwidleniu. Znaczy my tu na tej górze tak jak autobus widzę, jeden drugi, tak? Nawiniemy. Po to cały ten jest tutaj, ale mam baraz, żeby de facto w powietrzu zrobić nawrotkę. Ciekawe rozwiązanie. A pan oczywiście ściął zakręt, no bo zakręt, no pas, co jak to się będzie. No. Sam jedzie, to sobie może ściąć, prawda? Telefon ma przód. Oczywiście. Może ja też pojadę, bo ich nie było, bo ja muszę na prawą stronę dobrze. I że będę zakręcić w prawo, ja tylko autobus pojechał, tak już tak wszyscy pojechali. Skręć w prawo na rozwidleniu. Mieliśmy wyjechać na tą drogę, co żeśmy zjechali. Tak jest, tak. Tu jakieś kolegi Starbucksa, czegoś innego, tu sobie przyjeżdżali tutaj. Czy coś tu było, jakieś tu było takie, co ja widziałem kątem oka. O, ten Circle K widziałem, tak? Tylko
mi się Circle K kojarzyło bardziej z benzynownią, a nie tylko z samą kawą, ale to widać, to jest inaczej troszkę. Ja wracamy na to. Dobrze, i teraz jak już patrzymy bardziej na No znaki tak. tak naprawdę niż na tą nawigację, więc proponuję nawet, to ja już miałem tam otwarto awaryjnie, ale pomagaj mi jakby w patrzeniu na znaki, bo patrzymy na terminal T3 mówię i parking potem gdzieś tam z samego terminalu, tak? Bo to co masz na nawigacji to jest tak chyba właśnie mniej więcej zaznaczone. Ja tu jakby nie neguję, że to moja zasługa, że to jest tak mniej więcej, ale czyli nie na cargo village, nie na terminal 1 ABC, tylko hall 4 teoretycznie na razie, tak? Tak, tak. Checkpoint znowu. Na ten checkpoint ponownie, tak. Patrz jaka jedzie, limuzyna. Widzę dziadku, Znaczy ja bym widzę. zajechała albo na lewy, albo na prawy pas. Tamten po środku chyba nie szedł. Tak Dobrze, mi się wydaje. mogę na prawy pas zjechać. Ty Tak zawsze powoli. mówisz, ty zawsze masz tak jak chcesz, Robciu. Proszę Cię bardzo. Pan już nas poznaje, Shakirę poznaje i było miło, sympatycznie, dziadku, rób prawy pas, Było tak? szybciej, było- Widzieli Państwo, widzieli, słyszeli, prawie pas było powiedziane i od razu, w tej sekundzie niedźwiedź zjechał, nie było dyskusji w ogóle żadnej, polemiki, słowa nie było, zdzielnie, spokojnie, karnie zjechał niedźwiedź. Dobra, też uspokójmy się, skupmy Tak. się, dziadku, dobrze? Ty się uspokój. Terminal, ja tu na prawy pas zjadę, Tam było gdzieś w prawo. tam mi się coś tak wydaje, że było, ale tu już jadę wolniutko, 60 jadę, proszę Państwa, i się z dziadkiem nie skupiamy. Żeby nie zbłądzić. 3, prawda? W prawo. Cargo być prosto w hall, tak. Terminal 3, dobrze. I dziura seksowna była. Terminal 2-3, dobrze. Cały czas. A, już teraz się zmieniło. Tak. Nie wiem, wiesz, panowie mundurowi są wszędzie. Pilnują porządku. Porządku pewnie też, ale porządku głównie. Dobrze, ja tu nie wolno nawijać, tu widzisz, nie wolno, no. Najpierw bo jakbyś coś poznaje niż wizualnie, bo ja się nie poznaje wizualnie. Z tamtego nie poznaje nic wizualnie. Z miejsca naszego odjazdu, więc... A to jeszcze możeśmy nie dojechaliśmy, może inaczej wyjeżdżać za parkingu, no zaraz się przekonamy. Mamy czas, to jest rzecz najważniejsza. Mamy presję czasu. Kolejny checkpoint, tak. Ja myślę, że gdzieś tam koło tej wieży będzie tam coś więcej się działo. Pozostajmy optymistami, proszę Państwa. Musimy się jakoś po prostu inaczej odjeżdżać z parkingu, dlatego żeśmy całą tą część pominęli, dlatego że ona jest ona egzotyczna w tym wyglądzie. Była stacja. No a tu chuj wiesz, tutaj coś kombinować, nie? A tam miałeś znaki, że nie wolno Ale było nawrotek robić. już tutaj A, nawrotek, tak. już była druga nawrotek, A, akurat tak. do tej stacji. No to dobrze wiedzieć na kolejny raz, że jest stacja bliższa. A idzie jakaś bramka, proszę Pani, widzisz? Jakieś tikety, a my żeśmy chyba tam wyjeżdżali, czy to niemożliwe, że tam się wyjeżdża? Gdzie my jesteśmy? No musimy wziąć ticket, wjechać na parking, że wiesz, to tak przede wszystkim od tego zacznijmy. Terminal building, sieć on the night. Terminal 3 w prawo teoretycznie. Tak? Tam na znak masz po A prawej jest. stronie. Teraz widzę. Co? Widzę jaką trójkę. A i widzę niebieską.
Tak, to odłóżmy, to jest nowy bilet, dobrze. W prawo, tak? Ale car park w prawo, prosto. Ja się bądź tu mądry, nie? Poleśmy w prawo na ten terminal, dobrze? Jednak. Terminal 3. Państwo, tu widzimy, że tak bardziej światowo jest oczywiście. Są i znaki. Co nie znaczy, że nie ma emocji związanych z tym, żeby to znaleźć, to co się szuka, więc... To jeszcze wszystko przed nami. To też takie wszystko nieznajome, po lewo stawiamy. Nasser City Ring Road, Oruba Road, to mnie nie chce na Oruba Road. No i gdzie ten terminal, proszę Państwa, jest? Czekaj, tu to Prosto, tak? Znaczy nie wiem, tak jest. Dobrze, jest tak, terminal prosto, jeden prosto, prostszy. prosto, bo exit jest, tak, tu jest exit, tak, no musimy znowu coś tu chyba nawrócić, mam wrażenie. Tak, coś tak. Tam byśmy wyjechali. Jak Tam byśmy wyjechali, z całą pewnością byśmy tam a wyjechali. nie chcemy. A nie, absolutnie. My do Polski chcemy, my do Polski już nie chcemy do Kairu na razie. Zgadza się, dziadko. I tu mi się też, tędy się wyjeżdżali, to poznaję, Tak, tak? tak, Na Budmę tak. tośmy wyjeżdżali, czyli musimy teraz zrobić nawrotkę jakoś pod tym i tam pojechać w lewo, tak? Czemu to jest tak tu zrobione, to cholera jedna wie. Ale faktem, że innych znaków nie było na Terminal 3, prawda, wcześniej, więc tak patrzę, żebyśmy coś przejechali, ale nie było, żebyśmy coś przejechali. Ale to był 1, 2, 3. No właśnie. No chyba, że to tak ma być, to nie ma może innego dojazdu prawdopodobnie. No zobaczymy. On to wszystko się rozwijało w czasie i dlatego tak, nieważne. Ważne jest, że robimy nawrotkę i to ma sens, bo pojedziemy teraz tam, co nam się kojarzy, gdzieś coś, prawda, o, z powrotem pojedziemy. I to już się tak powiem bliżej nam się tutaj do tego. O, bo tu jest gdzieś bramka, jakbyśmy jeżeli z miasta się ten wjeżdżali przez tą bramkę, a my teraz jedziemy tam. O, tak. Nie nerwowo. Tak, wierzę. Keep right. Zjeżdżam. Menu seasonal flights. Menu 1, 2 to keep left. Dobrze. 3. 3 w prawo, tak? Dziadek widzi 3. Państwo widzą też 3, Państwo też widzą 3. To tutaj czy gdzie tam? No to 3 to tam dalej to 3, tak? Za znakiem. Tak, Nie przed tym białym, co mi wiedzie, Hyundaiem. O co on tam się będzie? Terminal. Tylko ja będę na parking chcę dziadek pamiętać. Ale dobrze, ale jedziemy do trójki, to jakby to nie jest żaden to sarkazm, uszczypliwość z mojej strony. Na Arrivals, czyli my w lewo chcemy. Aha, i tam był terminal 3 car park. Dobra, tam był car park, no to musimy tam nawrócić, dobrze. Jesteśmy w domu. Pozwiedzajmy sobie tutaj ten terminal przy okazji. No musimy tam na car park zjechać. Tam jest chyba Też właśnie- będzie pewnie jakiś zjazd, myślę tutaj. No dobra. Tam autem nie wjedziemy, jakbyśmy nam bardzo chcieli, to Tak. mi się nie wiedzie autem pod sam Arrivals. Czyli musimy tak czy siak na parking. Tak, car park jest w lewo. Widzi Państwo, no. Private cars, kiedyś miałem za myśl podjechać pod terminal, ale zostało to, ta opcja widzimy. Tak, tu się nie da. Ja muszę bliżej. O, poczekaj. Hello? Car rental. We need to have the car over there. آخر حارة يمين في يمين. Okay, thank you. Tak jak my żeśmy wtedy jeździli. Tak jak wtedy jeździli, tak? Czy musimy tam. No dobrze. Tu widzisz, te prywatne samochody tutaj na lewo kierują. Tak, a my tutaj musimy. Tutaj musimy tam, później chyba tam jakoś wyjeżdżamy. No, teraz zobaczymy. Wtedy jechaliśmy. No to tak, na pewno żeśmy tam jechali, to ja też pamiętam.
wiem, czy tam w lewo pozwolą skręcić, ale no przy odrobinie uśmiechu. Nie, no powinien tam jak to pan jedzie. Tak, no że to pan też jest chyba z wypożyczalni, ale taki może podobny samochodzik. Więc mili Państwo, tak wygląda sytuacja. Żeśmy dojechali na terminal. Oczywiście dzięki dziadkowi bez żadnych komplikacji. Tam tylko Dajda Łada nas tak zmyliła, ale to tam szczegół. Więc za chwilę skończymy nagrywanie. Na resztę naszej dzisiejszego dnia zapraszamy na odcinek kamerą mobilną dotyczący powrotu samolotem. Ja muszę tam chyba tam dalej, pan kazał wtedy, bo tu jest wszystko, widzisz, full, tak? Więc tam sobie dalej kawałek. Tam żeśmy sobie robili przypakowanie bagażnika. Tam sobie gdzieś staniemy dalej. Kawalontuś staniemy dalej tutaj. O. I zrobimy tak, Jadku, że ty sobie poczekasz w samochodziku, a ja sobie pójdę po pana na terminal i z nim przyjdę, żeby ten samochód sobie ładnie z nim odebrać, tak? Spisać wszystko, liczniki i tak dalej. Więc mi Państwo, bardzo Wam dziękujemy za udział, za obserwację naszej podróży na lotnisko i zapraszamy do śledzenia dalszych naszych przygód w kolejnym odcinku. No, oczywiście jak tu zaparkować, bo tu widać, wszystko jest full, ale to się może uda. Zobaczymy. Pan tu sobie ten drzwi tak sobie otworzył. Może tu przyjadę faktycznie. Teraz na koniec na lotnisku nie przyrysował samochodu, bo będzie po prostu obciach. Jest, proszę Państwa, ciężko bym powiedział, ciężko. Tam tak stanę, chciałbym nie mogło. Nie ma, co? Spróbuję jeszcze raz podjechać. Tutaj też wyparkowali na tych murkach, co powinni byli robić. Składniki. Wiesz, jak tu jakoś się pakować. No myślę, że tak zrobimy na razie. Po prostu dziadka tu zostawię z kluczykami tutaj, obok tego czarnego. I najwyżej nie tak się wycofa, tak? No jasne. Aha. No, widać. Tak, wycofa, nigdy Dobrze, to nic zrobimy nie tak, robi. to tu stajemy w takim razie, to już tak chcemy. Dasz w przód, dobrze? Tak? Nie umiem. No, nie wiem, nie Dobrze. nie jeżdżę komatami, Dziadku, damy radę. No. Pakujesz mnie we wszystko. Oczywiście, tutaj stajemy, może będzie lepiej. Co, bo tutaj jest miejsce. Tu już nie będziesz musiała, dziadku, robić nic. Pasuje? Tak. Cieszę się bardzo, że jesteśmy dogadani w tym temacie.